Dzień dobry w Kundel Podcaście, miejscu, gdzie miłość do zwierząt spotyka się z wiedzą i pasją. Dzielimy się fascynującymi historiami, praktycznymi poradami i najnowszymi informacjami na temat opieki nad zwierzętami. Niezależnie od tego, czy jesteście doświadczonymi opiekunami, czy dopiero myślicie o adopcji pupila, nasz podcast dostarczy Wam cennych wskazówek i inspiracji. Chcesz dowiedzieć się więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Witajcie w kolejnym odcinku Kundel Podcastu. Dzisiaj skupimy się na temacie zdrowia naszych psich samców, omawiając najczęstsze choroby, które mogą ich dotknąć. Zdrowie naszych psów jest niezwykle ważne, a świadomość najczęstszych zagrożeń pozwala na szybkie reagowanie i zapobieganie poważnym problemom zdrowotnym. Przygotujcie się na szczegółowy przegląd chorób, które mogą wpływać na zdrowie waszych czworonożnych przyjaciół. Zaczniemy od chorób układu rozrodczego. Jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych u psów samców jest zapalenie prostaty. Prostata to gruczoł znajdujący się blisko pęcherza moczowego, a jej zapalenie może prowadzić do poważnych komplikacji. Objawy zapalenia prostaty obejmują trudności w oddawaniu moczu, bolesność podczas defekacji, krew w moczu oraz ogólne osłabienie i brak apetytu. Diagnostyka zapalenia prostaty obejmuje badania kliniczne, ultrasonografię, a także badania krwi i moczu. Leczenie zależy od stopnia zaawansowania choroby i może obejmować antybiotyki, leki przeciwzapalne oraz, w niektórych przypadkach, zabiegi chirurgiczne. Kluczowe jest szybkie reagowanie na objawy i regularne badania kontrolne, aby zapobiec powikłaniom. Kolejną powszechną chorobą u psów samców jest wnętrostwo, czyli niezstąpienie jednego lub obu jąder do worka mosznowego. Jest to wada wrodzona, która może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym do zwiększonego ryzyka nowotworów jąder. Objawy wnętrostwa są łatwe do zauważenia, brak jednego lub obu jąder w mosznie. Diagnostyka obejmuje badania kliniczne i ultrasonografię. Leczenie wnętrostwa zazwyczaj wymaga zabiegu chirurgicznego, aby usunąć niezstąpione jądra i zapobiec przyszłym komplikacjom zdrowotnym. Przejdźmy teraz do chorób układu pokarmowego. Jednym z poważniejszych schorzeń jest skręt żołądka, znany również jako rozszerzenie, i skręt żołądka, GDV. Jest to nagły stan, który wymaga natychmiastowej interwencji weterynaryjnej. Skręt żołądka występuje, gdy żołądek wypełnia się gazem, a następnie skręca, co blokuje przepływ krwi i prowadzi do martwicy tkanek. Objawy obejmują nagłe wzdęcia, niepokój, silny ból brzucha, ślinienie się, trudności w oddychaniu oraz próby wymiotowania bez rezultatu. Diagnostyka obejmuje badania kliniczne i radiografię. Leczenie GDV wymaga natychmiastowej operacji w celu odkręcenia żołądka i usunięcia nadmiaru gazu. Prewencja obejmuje odpowiednie karmienie, unikanie dużych posiłków przed aktywnością fizyczną oraz stosowanie misek spowalniających jedzenie. Kolejnym schorzeniem układu pokarmowego jest zapalenie trzustki. Jest to stan zapalny trzustki, który może być ostry lub przewlekły. Objawy obejmują wymioty, biegunkę, brak apetytu, bolesność brzucha, gorączkę i osłabienie. W skrajnych przypadkach może dojść do odwodnienia i wstrząsu. Diagnostyka zapalenia trzustki obejmuje badania krwi, ultrasonografię oraz w niektórych przypadkach biopsję. Leczenie polega głównie na podawaniu płynów dożylnych, leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, a także na wprowadzeniu odpowiedniej diety, która jest łatwostrawna i niskotłuszczowa. Kluczowe jest unikanie pokarmów, które mogą wywoływać nawrót choroby, takich jak tłuste jedzenie. Warto również wspomnieć o chorobach układu moczowego. Kamica moczowa jest jednym z najczęstszych problemów u psów samców. Kamienie moczowe mogą tworzyć się w różnych częściach układu moczowego, w tym w nerkach, pęcherzu moczowym i cewce moczowej. Objawy kamicy moczowej obejmują ból podczas oddawania moczu, częste oddawanie moczu, krew w moczu oraz, w skrajnych przypadkach, całkowite zablokowanie dróg moczowych. Diagnostyka kamicy moczowej obejmuje badania moczu, ultrasonografię oraz radiografię. Leczenie zależy od rodzaju i wielkości kamieni i może obejmować leczenie dietetyczne, farmakologiczne oraz, w niektórych przypadkach, chirurgiczne usunięcie kamieni.
Prewencja kamicy moczowej obejmuje odpowiednie nawodnienie psa, unikanie diety wysokobiałkowej i monitorowanie stanu zdrowia. Przejdźmy teraz do chorób skóry. Jednym z powszechnych problemów jest atopowe zapalenie skóry, które jest przewlekłą chorobą alergiczną. Objawy obejmują intensywne swędzenie, zaczerwienienie skóry, wypadanie sierści, infekcje skóry oraz powstawanie strupów i pęcherzy. Diagnostyka atopowego zapalenia skóry obejmuje testy alergiczne, biopsje skóry oraz eliminacyjne diety. Leczenie obejmuje stosowanie leków przeciwświądowych, antybiotyków w przypadku infekcji oraz terapii immunomodulacyjnych. Ważne jest również zarządzanie środowiskiem, aby minimalizować kontakt psa z alergenami. Na koniec warto wspomnieć o chorobach endokrynologicznych, takich jak niedoczynność tarczycy. Jest to przewlekła choroba, która występuje, gdy tarczyca nie produkuje wystarczającej ilości hormonów. Objawy niedoczynności tarczycy obejmują przyrost masy ciała, zmniejszoną aktywność, wypadanie sierści, suchość skóry oraz nietolerancję zimna. Diagnostyka niedoczynności tarczycy obejmuje badania krwi, które mierzą poziom hormonów tarczycy. Leczenie polega na podawaniu syntetycznych hormonów tarczycy oraz na regularnym monitorowaniu poziomu hormonów we krwi. Ważne jest również dbanie o odpowiednią dietę i aktywność fizyczną psa. To wszystko na dzisiaj. Omówiliśmy najczęstsze choroby psów samców, obejmujące różne aspekty zdrowia, od układu rozrodczego, przez pokarmowy i moczowy, aż po choroby skóry i układu endokrynologicznego. Kluczowym elementem dbania o zdrowie naszych czworonożnych przyjaciół jest regularna profilaktyka, w tym odpowiednia dieta, regularne badania weterynaryjne oraz monitorowanie zachowania psa. Wczesne wykrycie i leczenie chorób znacząco zwiększa szanse na pełne wyzdrowienie i poprawę jakości życia. Pamiętajmy, że zdrowie naszych psów jest w naszych rękach, a troska i świadomość mogą zapobiec wielu poważnym problemom zdrowotnym. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą Wam lepiej dbać o Waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.